Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale. Zobaczymy, co nam dzisiaj Święty Hubert podarzy. Moi drodzy, połowa października, Wy to oglądacie już końcem października, natomiast pełnia sezonu. Październik, przepiękny miesiąc do polowania, urokliwy, jest naprawdę piękna, piękna polska złota jesień. Góry się robią kolorowe, przed nami już liście żółte, pomarańczowe, czerwone. Pięknie to wygląda. Dla nas myśliwych co to oznacza? No oznacza to pełnię sezonu. Polujemy na jelenie, polujemy na sarny, na daniele, na dziki, na drapieżniki. W polu, słyszycie w plenerze pewnie traktor. Bardzo intensywny czas pracy rolników. Chyba najbardziej intensywny zaraz po żniwach. Orka, talerzowanie, gruberowanie, siew przede wszystkim zbóż ozimych. Gdzieniegdzie jeszcze kukurydze stoją, więc pewnie będą kosić. U nas tej kukurydzy nie ma. Gryki są spokosowane. No wspaniały czas, naprawdę pogoda sprzyja. No nie mogłem wysiedzieć w domu, mówię jadę. To jest taki ostatni odcinek, który kręcę przed wyjazdem do Skandynawii na polowanie. Dzisiaj dostałem maila z potwierdzającego listę uczestników i tak się ucieszyłem, zobaczyłem tam jeszcze jednego kolegę z Polski, Łukasza Dzierżanowskiego, pozdrawiam, my się znamy z Łukaszem kupę czasu i będziemy razem, nie było nam dane, słuchajcie, w Polsce gdzieś tam razem zapolować, stanąć na linii, czy indywidualnie, a zapolujemy sobie razem w Skandynawii. No super sprawa, na pewno go poproszę, żeby coś do kamery powiedział, ponieważ wiedzę ma naprawdę dużą, szczególnie z elaboracji, szczególnie na temat broni, amunicji. No fajny facet w ogóle. Rozmawia w kilku językach biegle. No także cieszę się, że Łukasz będzie tam z nami. No dobra, ale ten wstęp wyjdzie trochę przydługawy, a później będzie pogadanka. Ale zanim do pogadanki, bo pogadamy sobie na temat Nocto i Thermo, ponieważ tyle osób, co do mnie dzwoni i pisze mailem, spróbuję rozwikłać pewien dylemat, spróbuję rozwikłać pewien temat odnośnie jaki termowizor do obserwacji, co na broń, do jakiej kwoty można się zmieścić, żeby skutecznie polować, bardzo skutecznie polować w nocy. I przejdziemy do meritum sprawy, ponieważ ostatnio odebrałem telefon od też bardzo dobrego myśliwego przewodnika psa, Pawła, pozdrawiam go tutaj z tego miejsca. I rozmawialiśmy dosyć, trochę żeśmy pogadali przez telefon i mówi, że on jest akurat w terenie, gdzie ASF już zebrał swoje żniwo i dzik się odradza i teraz on uważa, i to jest też moje zdanie, ja tu w 100% popieram i podtrzymuję, że teraz właśnie tam, gdzie tego dzika nie ma, to wszyscy powinni mieć sprzęt Thermo i Nocto. Przede wszystkim nie do tego, żeby tłuc na potęgę, bo to nie o to chodzi, tylko po to, żeby rozpoznać, po to, żeby użyć i wybrać odpowiednią sztukę. Po to, że jak wychodzi tam locha z warchlakami, czy jest watacha, to żeby z tej watachy strzelić odpowiedniego dzika. Nie strzelić lochy, no bo za rok z automatu te dziki się będą odradzać dużo dłużej. Tym bardziej, że są to tereny, są to koła, gdzie dzików było dużo, ASF przeszedł, zebrał swoje żniwo i powoli ten dzik wraca i teraz trzeba sobie ten czas, którego ten dzik będzie się odbudowywał, skrócić, tak? A nie tak się go skrócić, że na potęgę go strzelając, tylko trzeba to zrobić po prostu bardzo mądrze. No i tak, ale to sobie pogadamy za chwilę, ja się ogarnę, zrobię pierwszego live'a na TikToku, zaraz się patrzę na zegarek, żeby była fajna pogoda, może coś jeszcze nam wyjdzie, na live'ie może mi się uda coś pokazać. No i tyle. Pogadamy sobie na temat sprzętu, bo dzisiaj, słuchajcie, zdradziłem Kiplaufa. Od razu Wam powiem Wam dlaczego go zdradziłem. Wziąłem R8 dzisiaj, standardową, z tą, którą znacie, że puknął, tą, którą znacie, z Zeissem V8 na razie. Dlaczego? Dlatego wziąłem R8, bo ja nie mam sumienia załączyć na Kiplaufa noktowizora czy termowizora, tak? To po prostu mi to w ogóle nie pasuje i mi się to nie spina razem, tak? A że zostaje dłużej, dzisiaj będę używał Gryfona GQ35L. Urządzenie naprawdę świetne i teraz w bardzo dobrej cenie. Słuchajcie, HIK obniżył ceny. Teraz jak będę składał ten odcinek, to Wam się ukaże plansza wytnę po prostu od siebie ze strony, ponieważ tu mamy Thermo Spotter, bardzo poręczny.
noktowizję wbudowaną, ale ta noktowizja jest taka średnia, trzeba sobie dopalać czymś innym. Jak ktoś by tutaj mądrze pomyślał i zrobił doświetlacz na uchwycie do statywu, to by miał urządzenie praktycznie kompletne, ale to by trzeba było jakieś mocowanie wymyślić z regulacją, żeby ten iluminator po prostu świecił i wtedy miałby urządzenie absolutnie kompletne. Ale co jest ważne, ten spotter, to urządzenie obserwacyjne ma, moi drodzy, dalmierz. Dlaczego lepiej mieć dalmierz w urządzeniu obserwacyjnym niż w celowniku? Zaraz Wam powiem. No i później przełożymy, bo tutaj mam ze sobą lunetę Stellara, którego znacie, z którego Mariusz strzelił dzika, z którego ja tam kilka dzików strzeliłem na kanale. Te Stellary, polowanie z tym Stellarem się przewija. Mam to na montażu łuszczka, więc zrzucam tylko Zeissa wkładam do pudełka z powrotem i tego oto Stellarka montuję. No i możemy polować praktycznie całą noc, bo sprzęt jest naprawdę, nie dość, że jest naprawdę w fajnej cenie teraz, bo można kupić, nie jest to tani sprzęt, tak, ale można kupić poniżej 20 000 złotych i jest dostępny przede wszystkim, że jest dostępny. Natomiast sam jakość obrazu naprawdę jest bardzo dobra. Mi się osobiście bardziej podobają urządzenia elektrooptyczne w kształcie lunety niż takie celowniki, tak? Tych Stellarów jest kilka wersji. Też Wam oczywiście wrzucę teraz link, żebyście sobie zobaczyli, czy zrobię po prostu grafikę, wytnę, żebyście zobaczyli, że te ceny się obniżyły i to mocno. I myślę, że warto z tego skorzystać, tym bardziej, że można sobie to wziąć na raty 0% i żaden pan z NBP, co tam te stopy podnosi i poniża inflację, nie wpływa na wysokość raty, tak? Więc to jest też fajne rozwiązanie, że nie trzeba wyrzucać nie wiadomo ile pieniędzy naraz. No i co? No i sobie, jeszcze co mam ze sobą dzisiaj oczywiście, bo nie zapomniałem. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę, bo mi gdzieś tam wpadł. Broni jeszcze nie załadowałem, zaraz załaduję. Mam ze sobą oczywiście wabik, pisk myszy, który dobrze znacie. Na Stay on Body. Do Stay on Body kręciliśmy pierwszą część odcinka z tym bykiem z pierwszego dnia sezonu. Sobie tutaj usiadłem, bo są ścierniska. Posiedzimy na ambonie, dochodzi godzina 17. Posiedzimy, zobaczymy, co się będzie działo i później pójdziemy pospacerować. Wabik mam ze sobą, jest pełnia księżyca, więc możemy spokojnie na lisy polować, ale jak gdzieś tam daleko lis wyjdzie, spróbujemy go przywabić. Wabik też macie u nas na stronie, można wejść, sprawdzić. Naprawdę jest skuteczny. Zresztą widzieliście w odcinkach, tam gdzie lisy upolowałem, że korzystałem z niego i lisy po prostu do niego reagują super. No dobra, to by było na tyle. Posiedzimy, ja się rozłożę, słuchajcie, zrobię tego live'a na TikToka, no i do Was wrócę. Mam nadzieję, że może nam tu jakieś zielenie wyjdą. Przydałoby mi się bardzo ciele, tak? Nie ukrywam, że byłoby mi mega potrzebne. Potrzebny im jest też dzik, tego co Mariusz strzelił. Na urodziny Kornelki troszeczkę za wcześnie jest. I ten dzik mi, strzelił go tak, że jedną łopatkę przyhaczył. Dzik ważył 18 kg. Jedna łopatka to do śmieci. Więc uważam, że nie, muszę przez żeberko sobie strzelić. Może tu dziki wyjdą. Jest bardzo specyficzny rok. Też Wam jeszcze powiem, bo jest bardzo urodzajny ten rok. Las w tej chwili sypnął wszystkim, co miał w ofercie, że tak powiem, brzydko, nieładnie. Wszystko, co miał do zaoferowania, rzucił na glebę, rzucił na ziemię. My korzystaliśmy z grzybów, choćby nawet, natomiast ilość owoców, żołędzia, kasztana, wszystkiego jest po prostu w bród. Słuchajcie, jabłek, tutaj jest bardzo dużo drzew owocowych, to są tereny poniemieckie, masę sadów, jabłonki na miedzach rosną, wszystko obrodziło tak, że to się w głowie nie mieści. Zwierzyna ma w tym momencie, ta jesień i zima będzie naprawdę bardzo taka przyjazna dla dzików, dla jeleni, dla danieli, dla saren, dla borsuków. Praktycznie w tym roku las jest tak obrodził niesamowicie, że nie da się w tej chwili przykładowo pod dębem przejść, żeby nie nadepnąć na żołędzia. Więc taki rok się zdarza raz na 3-4 lata. Akurat wypadło w tym roku. Niektórzy mówią, że będzie zima, niektórzy mówią, że po prostu tak jest. Ja też tak uważam, że to nie ma znaczenia, że nie ma to wpływu na zimę, czy będzie zima, czy nie. Już i tyle lat nie było, że się nie nastawiam na tą zimę. Natomiast powiem Wam, że
las zaowocował niesamowicie w tym roku. No i tak później sobie, siedzimy, dookoła mamy same ścierniska. To był owiec ekologiczny, on był dosyć późno skoszony i tych ściernisk tu mamy kilkadziesiąt hektarów, jak nie kilkaset w sumie, więc zostawimy później część sprzętu w aucie i pójdziemy się przejść. Jak już się zrobi ciemno, księżyc pięknie wyjdzie, to pójdziemy pospacerować. Wezmę kamerę do ręki. Jakiś strzał. Jestem dzisiaj sam, więc ponagrywam Stellarem, ponagrywam Gryfonem, żebyście zobaczyli, bo naprawdę myślę, że na chwilę obecną stosunek jakości do ceny tego sprzętu jest naprawdę bardzo dobry. Dobra, nie przedłużając, bo później znowu pogadam trochę, to załaduję sobie broń i poprzestawiam kamerę i do Was wracam. A pewnie jak może coś wyjdzie, to do Was wrócę szybciej, jak się jakaś zwierzyna pokaże, a jak nie, to pogadamy na temat Nocto, Thermo, z zestawu kompletnego, co wybrać, dlaczego to, a nie to, ale to za chwilkę. No ja już się rozstawiłem, broń załadowana, czekamy na zwierzę. No i spróbuję Wam wytłumaczyć, ale to jest też, podkreślam, tylko i wyłącznie moje zdanie, podparte przede wszystkim praktyką. Oczywiście nie każdy się może z tym zdaniem zgadzać, tak? Natomiast najczęściej spotykanym pytaniem od Was, od osób, które chcą zakupić sprzęt, które do mnie dzwonią, które do mnie piszą, jest pytanie, czy dalmierz mieć w celowniku lepiej, czy mieć lepiej dalmierz w spoterze. Moi drodzy, zdecydowanie lepiej jest mieć dalmierz w spoterze, czyli w urządzeniu obserwacyjnym. Tutaj mamy tego Hika, Gryfona. On ma dalmierz wbudowany laserowy. Wszystkie dalmerze, te takie na zasadzie kresek działają. Takie się chyba nazywa stadimetryczne, już nawet, no, jak się pomyliłem, to mnie poprawcie w komentarzu. To możemy je traktować, jakby ich nie było. Natomiast ten dalmierz laserowy, który jest, on Wam pokazuje dokładną odległość do zwierza. Siedząc nawet tutaj, na ambonie, szczególnie jak ktoś poluje z podchodu, no to zdecydowanie lepiej mieć laser tutaj, no bo to macie na szyi, ja tu mam na smyczy, normalna smyczka, którą sobie gdzieś tam wieszam, chodzę sobie z nim i podnoszę, patrzę, czy coś jest, za chwilę jest zwierz. Wciskam sobie guzik, pum, już wiem, ile jest do niego metrów. A teraz sobie wyobraźcie, idziecie, macie spotter bez dalmierza, oglądacie, patrzycie, jest zwierzyna, ale nie wiecie, ile jest do niej metrów, albo chcecie sprawdzić po prostu, czy wy myślicie, że do niego jest na przykład, do tego dzika jest przykładowo 150 metrów, rozkładacie pastorał, bierzecie celownik, wkładacie w pastorał i w tym momencie ten dzik się przesunął. No zniknął, tak? Przesunął się, nie wiem, wszedł do kukurydzy, wszedł w tarniny, przesunął się, nie wiem, 20-30 metrów, łapiecie go, mierzycie, no i stwierdzacie, że jest za daleko. Przykładowo, że nie będziecie strzelać, bo do dzika jest 143 metry. Będziecie go podchodzić. Podchodzicie znowu, no, patrzycie z spoterem, jest dzik i znowu ta sama historia, rozkładacie pastorał i tak dalej. Więc zdecydowanie lepiej mieć dalmierz tutaj. To jest podstawowa rzecz. Natomiast ostatnio też miałem takie pytanie. Jeden z kolegów mówi, że chciałby skompletować sobie sprzęt. Ma jeden sztucer, to był sztucer Tika i chciałby mieć sprzęt, żeby mu wystarczył do polowania w nocy i na ten sztucer potrzebuje kupić montaż, celownik i termo do obserwacji. I kwota, którą dysponował, było to około 12 do 13 tysięcy złotych. I wiecie co? I zrobiliśmy taki zestaw. Zrobiliśmy naprawdę zestaw, gdzie zaraz Wam opowiem historię dalej. Ale tak, chłopak napisał do mnie maila, że ma 12-13 tysięcy, no i chciałby kupić urządzenie do obserwacji i celownik. No i tak rozkminiłem, żeby wydać te pieniądze najsensowniej, tak? Bo dla kogoś 12-13 tysięcy to jest niedużo, dla kogoś to jest bardzo dużo, dla kogoś to jest kwota akceptowalna na sprzęt, tak? No ale no nie jest sztuką wziąć 12-13 koła, wydać tego, przecież to są naprawdę fajne wakacje. A tutaj ma człowiek polować, ma być skuteczny i ma być zadowolony przede wszystkim. Więc mówię, zacznijmy od broni. Broń wiem, że ma sztucer Tikę, T3, no to montaż. I ta broń była przeznaczona tylko i wyłącznie do polowania na dziki. To była, kaliber był 30.06 i mówię, słuchaj, no to musisz mieć przede wszystkim, żeby tego dzika strzelić, no to musisz go zobaczyć.
ocenić, zobaczyć, wybrać odpowiedniego dzika, to co rozmawialiśmy wcześniej, no to potrzebujesz w miarę dobre termo. I mówię, słuchaj, jak potrzebujesz w miarę dobre termo, to w tej chwili w dobrej cenie, mówię, jest HIK LH25 i takiego mu poleciłem, teraz się Wam to wyświetli, zobaczycie sami. On kosztuje 7500 zł. Porządny obiektyw, ja sam go przetestowałem i powiem Wam, że naprawdę urządzenie trzyma, bateria spokojnie 5-6 godzin można z nim polować. Detekcja dzików na dystans. Ja spokojnie rozpoznaję dziki na 800 metrów do kilometra, zależy jeszcze jaka pogoda i jaka wilgotność i tak dalej. No i zostaje nam jeszcze prawie 40% tej ceny, no bo trzeba doliczyć montaż. Montaż to było około 600 zł. Chłopak wziął montaż łuszczka. Montaże też tam u nas są, jak potrzebujecie, to dajcie znać, nie ma problemu. Montaż na motylki. Tylko, że tak, to było na motylki. Na motylki czy uchylne, już nie pamiętam, nieważne. Ale montaż kosztował około 600 zł, czyli w całości mamy 8000 zł. No i teraz mamy jeszcze te 5000, żeby wydać na dobry celownik. Mówię, słuchaj, to w tej chwili, moim zdaniem, na rynku bardzo dobry jest celownik też od HIKa Alpex. Porównywałem z innymi, porównywałem z, bo to jest celownik noktowizyjny, tak? Porównywałem ze sprzętem ze sprzętem droższym, ze sprzętem troszkę tańszym, natomiast ten naprawdę robi wrażenie bardzo pozytywne. Jak go oczywiście zamontuję, zobaczycie go w odcinku jednym z następnych, wybierzemy się na polowanie i chcę, bo zdaję sobie sprawę, że ktoś to odbiera, bo on tam sobie gada, że to jest dobre i tak dalej, a my tego nie widzimy. To zrobię tak, żebyście widzieli. Weźmiemy HIKa z fabrycznym iluminatorem, nie będziemy zakładać dodatkowej rury żadnej i pójdziemy na polowanie, żebyście zobaczyli. I słuchajcie, i kwota wyszła niecałe 13 000 zł i chłopak, kompletny zestaw, spakowany, wysłany, zadowolony. Na drugi dzień dzwoni do mnie, jak paczkę odebrał, minęło od momentu, no powiedzmy, wysłania przez nas paczki, dzwoni do mnie za 3 dni, czy za 4, przepraszam, za 4 dni dzwoni. Najpierw zdjęcie wysłał, 2 dziki strzelone, mówi, zestaw świetny. Mówi, widziałem dziki, wyszły, oglądałem, opowiadał wszystko, zadowolony. Podszedłem, strzeliłem jednego, dziki odbiegły, stanęły, przeładowałem, strzeliłem drugiego, nie? Słuchajcie, taka opinia zadowolonego klienta jest najważniejsza. Jest najważniejsza, nie wiem, dla mnie to jest takie budujące, tak, że komuś coś polecisz, ktoś sobie to zamontuje, przystrzela, no i się okazuje, że później dzwoni do Ciebie, nawet nie chodzi o to, że zadzwonił za 4 dni, tak, tylko że zadzwoni za tydzień, za 2, mówi, wiesz co, to były dobrze wydane pieniądze. I właśnie to mi się podoba, że to tak buduje, że ktoś kupił. Słuchajcie, ja na przykład nie staram się wciskać komuś czegoś, co jest przeze mnie niesprawdzone. Tego Alpexa zobaczycie, ja go już mam zamontowany, przystrzelany, muszę nakręcić tylko materiał z nim. I sami będziecie mogli obejrzeć, jak w tym naprawdę fajnie widać i wygląda jak normalna luneta. To jest dosłownie kopia Stellara, bo podejrzewam, że obudowa jest wzięta ze Stellara, natomiast bebechy są nie termo, tylko są nokto. I kosztuje 4999 zł. Z iluminatorem, tubus 30, oczywiście, no sprzęt naprawdę fajny, kompletny. No dobra. To tak pokrótce, bo znowu wyjdzie ten odcinek przydługawy, a jak jeszcze mamy popolować w nocy na dziki i Wam pokazać trochę materiału z Gryfona, pokazać Wam trochę materiału ze Stellara, chociaż w jednym z ostatnich odcinków widzieliście, no to tam pewnie znowu braknie nie wiadomo ile minut w tym odcinku. Jak macie jakieś pytania, to naprawdę napiszcie maila, jednego, drugiego. Mi czasami wygodniej jest zadzwonić, tak? Bo nie mam czasu usiąść do komputera i pisać, odpisywać wszystkim na maile. I czasami wolę usiąść, zadzwonić do Was, wytłumaczyć, co jest w czym, podesłać linka WhatsAppem na przykład. Zobacz sobie to urządzenie, zobacz sobie to. I to, co wysyłam, to ja to wszystko miałem w rękach. Ja to wszystko miałem w terenie. Nie gdzieś tam
koło domu czy z okna. No nie, ja to wszystko miałem w terenie. To co mówię, że jest sprawdzone i że jest dobre, miałem w terenie. Niedawno kolega z koła ode mnie kupował sprzęt, pojechaliśmy w pole. Mówię, tu miał określoną kwotę, to była kwota tam około 6-7 tysięcy. Termo, mówię, masz jedno, drugie, trzecie. Popatrz sobie, wybrał, obejrzał, popatrzyliśmy. Mówi, biorę to i tak jak mu zasugerowałem. Mówię, bierzesz, na pewno będziesz zadowolony. Także jak macie jakieś pytania, to czekam na Wasze pytania. Postaram się Wam odpowiedzieć tak, jak to rzeczywiście jest. Dobra, kończymy. Trochę o Noctu, o termo było. I wiem, zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że dla Was najlepszą oceną jest to, żeby zobaczyć to po prostu na ekranie smartfona, komputera, telewizora, jak w tym widać. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Wy oglądacie to na ekranie dużym. Patrząc w terenie, patrzycie w wyświetlacz taki malutki. Ta jakość w wyświetlaczu, którym Wy patrzycie bezpośrednio przez celownik, czy przez spotter, jest dużo, dużo lepsza niż przez... Słyszycie? No się odzywają. Może jakiś lis. Niż na ekranie, tak? Bo tutaj patrzycie w malutki monitorek i widać naprawdę zdecydowanie ta jakość jest lepsza, tak? A jak to przerzucimy, oczywiście ja to przepuszczę przez komputer, przez program, zrenderuję to, YouTube utnie swoje, no to ta jakość ginie, tak? Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że osoby, które kupiły, a mieliśmy już naprawdę sporo klientów, to jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś zadzwonił i powiedział mi, a wiesz, mówi, bo to takie kiepskie, tak. Kupiłem, niezadowolony jestem, poleciłeś mi źle. No nie, no słuchajcie, z reguły jak ktoś najprościej mi się mówi i podpowiada, jak wiem, ile ma kasy do wydania danych, bo wtedy wiesz, w jakiej półce się poruszać i wiesz, co wyciągnąć za te pieniądze najlepszego technicznie i żeby to obraz w tym był jak najlepszy. Czyli stosunek jakości do ceny był na jak najwyższym poziomie. Dobra, coś nam wyjdzie, to do Was wracam. Teraz zobaczycie, są tam sarny po mojej lewej ręce. Wziąłem Gryfona, idealnie działa. Zobaczymy, ile do nich jest metrów. Zobaczycie, jak je widać. Jeszcze mamy, to jest takie przełamanie dnia i nocy. Jeszcze nie jest ciemno. Jeszcze widać całkiem przyzwoicie. No dobrze, za godzinę Wam podam. 18:22. Więc, ale już się robi lekka szaróweczka. Natomiast, żeby zobaczyć w Gryfonie, jak widać, to wrzucę Wam ujęcie do tych saren. Myślę, że ten do nich jest 300 metrów, to tak leciutko będzie. Może, zobaczymy zaraz. Włączę Gryfona i wrzucę nagranie, żebyście zobaczyli, jak fajnie działa Dalmierz.
Wyszły nam jelenie. Spróbuję Wam je pokazać. Musiałem się przełączyć na night shota, bo czekajcie. O, widać. Są bardzo daleko i zaraz wrzucimy sobie je w gryfona. Żebyście zobaczyli. 2 byki, młode byki, ale coś się pokazało. Jak zacząłem zoomować, jakby to było 100 metrów, to ok, to można byłoby nagrywać bez night shota, ale zacząłem zoomować, to i światło zaczęło z kamery momentalnie uciekać. Ale zobaczymy, jak w gryfonie je widać. No i co? Idziemy pochodzić. Poszukamy dzików. Posiedzieliśmy. Wiele nie było. Idziemy pochodzić. Może jakieś dziki trafimy. Pakuję część z gratów do auta. Biorę pastorał, przepinam sprzęt optyczny i idziemy pochodzić. Trzymajcie kciuki. Dashboard. Witamy na kolejnym wyjściu. Słuchajcie, dogrywam materiał do poprzedniej zasiadki. Idziemy dzisiaj z Mariuszem na polowanie. Jesteśmy gdzie, Mariusz? W górach. Tak, przyjechaliśmy na... Co? Na co? Na polowanie. Na polowanie, no. Na co? Na co będziemy polować? Tak. Na jelenie. I? Byki. I są i dziki. I dziki, dokładnie. No, dawno nie było dzików. Tak, będziemy polować na jelenie. Jelenie, byki, łanie, cielęta i dziki. No ewentualnie drapieżnika, jak lisa spotkamy, to też będziemy strzelać. Jak wilk będzie, to nagramy. Jak wilk będzie, to nagramy. Więc w każdym bądź razie Mariusz idzie na ambonę, ja idę trochę pochodzić, jestem sam, Michała nie ma. Więc zobaczymy, co się tam uda nagrać. Myślę, że strzało mi się będzie ciężko, bo będę polował z podchodów w trudnym terenie. No ale co? No, ale mamy dużo czasu, bo jest niedziela. Tak jest, bo jest niedziela. Dzisiaj dokładnie mamy dużo czasu, to jest niedziela. Idziemy w teren taki, powiedzmy, średnio łatwy, nie? Ale koledzy są w domu. Tak. Właśnie czego? Pomogą. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny pies. No nie wziąłem Borysa. Kurczę. To ciebie. No właśnie, będzie trzeba jechać do mnie. No ale nie, wyplujmy. Tak. Ruszamy. Ja jeszcze trochę ciemno jest, powiem wam. Ciemno i ciemno. No. 6:30, ale ciemno. 6 stopni. Na dole była mgła, a tu nie ma mgły. Jak żeśmy jechali, to już chmara ile nie była. Będzie piękna pogoda. Tak. Jest już piękna pogoda. Jest, bo nie wieje wiatr. Jest fajnie. Także idziemy się przejść i trzymajcie kciuki. Zobaczymy, co nam się uda nagrać. Dokładnie. Słuchajcie, są dziki. Są przed nami na ścierni. Jakieś 400 metrów. Może nie wiem, ile tam jest, ale blisko nie jest. Idziemy środkiem pola. Żadnych kombinacji. Idziemy pod wiatr. Dziki idą w naszą stronę. My idziemy do dzików. I są tam warchlaki. O, teraz nie wiem, czy będzie słychać w kamerze, ale naprawdę wieje idealnie z tamtej strony. Dziki są dokładnie tam. No i co? Nie będziemy tutaj demagogii prowadzić, tylko my do nich, one do nas. Moi drodzy, jest locha i są warchlaki. Jest duża locha, naprawdę duża. Locha jest z lewej, one tak powoli idą w naszą stronę. Jeszcze ich tam nie będziecie widzieć, ale już tam powolutku wychodzą. Nie będziemy tutaj wybrzydzać, wiatr jest idealny, dziki idą do nas. Jak dystans jakieś 120-130 metrów.
No i co, moi drodzy? Udało się dzika strzelić. Podchodziliśmy. No, my do nich, dziki do nas, my do nich, dziki do nas. Była ta locha, były warchlaki, udało się upolować dzika. Zaraz do niego podejdziemy. Słuchajcie, strzelałem na łeb. Strzelałem na łeb dlatego, że sytuacja była taka, że nie chciałem strzelać go na komorę, mimo że nie lubię strzelania na łeb. Dlatego, że bałem się, że gdzieś tam przyhaczę żołądek, no i będzie w środku Bangladesz, więc lepiej mówię, jest dobrze, dystans był blisko, szczere pole, otwarte, strzelam na łeb, dzik padł w ogniu, także podejdziemy sobie teraz do naszego dziczka. Niedaleko stąd mamy rów, zaraz weźmiemy sobie gałązkę i dopniemy wszystko tak, jak ma być. Chyba warchlak taki jak potrzebuję, bo to była locha z warchlakami. Ale było tych warchlaków, nie, Mariusz? Było. No. Dobra, także bierzemy naszego dziczka i no i co? I powiem wam, że widzimy się za chwilę przy dziku, który za 3 tygodnie spocznie na naszym stole. Widzicie, jak wieje? Także mieliśmy idealny wiatr od nich. Także powiem wam, że podchód super, polowanie fajne. Nie udało się za dużo ponagrywać. Będę musiał z Michałem pogadać. Wybierzemy się na jakieś nocne dziki z Canonem. Tam mamy tego doświetlacz Sabera, żeby ponagrywać troszeczkę z kamery. To będzie efekt lepszy niż z termowizji. A co do samej termowizji, no to widzicie, jak widać. Pamiętajcie, że jak patrzycie w taki mały ekranik, to ta widoczność jest dużo lepsza niż na YouTubie, tak? Ja to wrzucam do programu, to się renderuje, wrzuca się na YouTube i ta jakość tam stopniowo spada, ale powiem wam, że można spokojnie, precyzyjnie strzelać tam, gdzie się przymierzy, tam kula siada. Idziemy do naszego dzika. No i moi drodzy, jesteśmy przy naszym dziczku. Pastorał sobie położę tutaj. No taki jak na zamówienie. A Mariusz mówi, że las to nie sklep. Dobry strzelec. Dziczek jak na zamówienie. Fajny, elegancki. Ostatni kęs. Pieczęć, liście same opadają. Już widać, że ta jesień taka mocna. Znów mam tą czapkę, do której nie ma gdzie złomu włożyć. Blazer się tu nie popisał z tą czapką, muszę wam powiedzieć. Zresztą przez tą dziurę będę wpychał. No i gratuluję. Tak, Mariusz. Postanowiliśmy, że złom sobie dam sam, bo to Mariuszom to się nie da, słuchajcie, kamerować, świecić i jeszcze złomu dawać. O, brakuje rąk. Brakuje rąk. Ale gratulacje, przyjmuję. O. Także jest nasz dziczek, słuchajcie, idealne, 22 kg, taki jak miał być. Strzelony, nie będę go obracał na drugą stronę, bo boję się, że jest tam dużo farby. No ale męski, biorę się do patroszenia. Muszę go szybciutko wypatroszyć, aż dziś idzie na użytek własny. Moi drodzy, to już będziemy kończyć ten odcinek. Wyszedł jaki wyszedł. Nie dało się za bardzo ponagrywać coś tam w ciągu dnia. Zdecydowanie osobiście wolę polowania w ciągu dnia. Ale no taki szybki przerywnik, powiedzmy, już od tych jeleni, od tego rykowiska. W końcu wróciliśmy do dzików. No i co? Widzimy się w następnym materiale, widzimy się w następnym odcinku. Ja wam mówię daszbur i do zobaczenia. Zapraszam na stronę, wejdźcie na stronę. Trochę o nas popisali w Łowcu Tarnowskim. Popisali. Napisałem sam, tylko udostępnili stronę. Tak trzeba powiedzieć. Więc powiem wam, że no trochę się dzieje. Coś tam za chwilę polowanie z widzami 29. Mamy już termin wstępny, jeszcze wam nie mogę zdradzić, ale musicie śledzić social media. Mamy wstępny termin styczniowy na polowanie, znów polowanie sudeckiego stoi na zwierzynę grubą. Kiedy, jak i gdzie, będzie wszystko na Facebooku, na Instagramie, pewnie na TikToku, pewnie na YouTubie, więc subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie na bieżąco i sobie razem znowu zapolujemy, jak w ubiegłym roku. A tymczasem biorę się już do pracy, także ja wam mówię do zobaczenia i daszbur. Daszbur.